Ranna kawka. I znowu jest 0 stopni. Ta kawa, którą sobie teraz będę robił, to jest to. No te kawy trackstopowe, wykluczając parę wyjątków, są naprawdę niezbyt dobre. Wczoraj tutaj była walka o parking już w piątek wieczorem o 8 po południu. Przyjechałem, może było jeszcze tak porozrzucanych 10 miejsc wolnych. Zapełniły się w ciągu 3 minut. No na 81 zawsze był z tym problem, ale nie aż tak. I tutaj pół track stopu. Normalnie są 4 rzędy. 1, 2, 3 i 4 z tyłu. Pół z track stopu jest rezerwowane, czyli tutaj wszystkie miejsca i z tyłu wszystkie miejsca. No jak widać, nie wszyscy z nich skorzystali, także można by przyjechać i zapłacić, ale to jest to, co przewidywałem. To jest to, co przewidywałem. W takich miejscach właśnie, gdzie jest słabo z parkingiem, może być tak, że będą coraz częściej płatne. No, szef za to płaci, ale no w sumie autochowy w Niemczech też są płatne. Bo na autostradzie w Niemczech, na przykład na A2, znaleźć parking o 6-7 wieczorem graniczy z cudem. No nic, idę umyć zęby i jedziemy do tego ciepła. Dzisiaj może już w końcu na rower pójdę, bo ostatni raz z Vancouver. I tak to teraz będzie wyglądało z parkingami. Jak się wchodzi teraz do traka z zapachem mojej kawy, całkiem inaczej. A z parkingami tak będzie, no. Ja staję dokładnie na 10 godzin 15 minut. 10 godzin pauzy, 15 minut przeglądu. I tak widzę, no pierwszy dzień będzie problematyczny. Ten przyjechał ciut po mnie, a rusza wcześniej. To znaczy, że przegląd robi krótszy. Ten pierwszy dzień będzie trudny, w sensie pierwszy dzień wyjazdu na przykład z bazy albo pierwszy dzień po załadunku, chociaż to też można obejść, no po prostu trzeba będzie ten pierwszy dzień wstanąć tego 5, 6 i później już to się będzie zazębiało, bo tak z mojego doświadczenia, jak się stanie przed 5, to jest ok, to nie powinno być miejsce problemu z parkingami, ale też jeszcze trzeba będzie opracować alternatywny, to się mówi, alternatywne miejsca parkingu, gdy już nie będzie, gdy będą sytuacje pobramkowe, a będzie chciało się dojechać jak najdalej, czyli gdzieś na jakichś strefach przemysłowych. Ja mam parę miejsc, ale tutaj no, na 8-7 aż tak bardzo dobrze ich nie znam, ale trzeba będzie takie sobie znaleźć, no. Trzeba będzie sobie takie znaleźć. I wtedy jakoś to się wszystko unormuje. Dobrze, dzisiaj już obliczyłem. Mam zamiar dotrzeć do Georgii. 650 mil, coś takiego, czyli 1000 km. Coś koło 1000 km. Wschód słońca i jedziemy.
się zjedzie z tych gór Pensylwanii, Virginii, tutaj bliżej Atlantyku, na tej płaskiej, to się nadrabia paliwo tam spalone. Zaraz płynę po prostu. Ten trak leci, płynie i zasuwa. Przerwa po 6 godzinach jazdy. I tak może mi się uda dojechać do tego pilota, Lowsa, co chcę, może nie. Nie dostanę wcześniej na pilocie. Tylko teraz już jestem w dobrym trybie jazdy, że nie będę miał problemu z parkingiem, bo będę stawał o 5 po południu, 6. Nawet w sobotę może to być. Czasami problem z parkingiem, chociaż no już wydaje mi się, że będzie ok. No i jutro wstanę, nie wiem, już nie będzie takiej dużej potrzeby wstawania szybko, ale tak o 6, 7, 6 godzin jazdy i dojadę tam, gdzie chcę dojechać. Może pod klientem stanę, albo jak nie, to na trackstopie, który jest bardzo blisko klienta. Przecież wolałbym pod klientem, bo wtedy w poniedziałek rozładuję z samego rana i nie będę się ruszał, dopóki nie dostanę zlecenia. A tak jak ruszę się z trackstopu, by przejechać kilometr czy 2, no to już wtedy 14 godzin pyka. Jeszcze zobaczę, bo w sumie nie muszę jechać i się tak rozładować z samego rana. Także plan jest taki. Już jest ciepło. Już jest ciepło. 15 stopni. Niedługo się przebiorę w japonki, w krótkie spodenki i nareszcie poczuję, znaczy nareszcie, no, w Australii też było gorąco, nie? Ale jednak 3 tygodnie, ponad półtora miesiąca cały czas w zimie, to tak trochę człowiek ma dość. Już prawie kończę mój dzień dzisiaj, który minął bardzo spokojnie, zresztą widzieliście. Cały czas prosta droga, zero korków, cały czas się zasuwa i udało mi się zaplanować perfekcyjnie mój dzień. Dzisiaj przestawiłem sobie na milę, bo jeżeli chcę, żeby było obliczać łatwiej ilość mil, którą mogę przejechać, ze względu na to, że tutaj mamy wszystko w milach, a nie w kilometrach, to jest tak fajnie. Liczy się, że jest 1 mila to jest 1 minuta, czyli 60 mil na godzinę przejedziemy 100 km, 60 mil. Chociaż to jest tak, że jak ja tak mówię, że jadę 64-65 mil na godzinę, jak jest taka równa nawierzchnia, że nie ma zwolnień, no to wtedy ta przeciętna wychodzi taka i dzisiaj właśnie mi się tak udało obliczyć. Dzisiaj przyjadę około 685 mil w 10 godzin 56 minut, co mi zostawi jakieś 4 minuty, żeby zjechać z autostrady i zaparkować na trackstopie, który jest przy samej autostradzie, także to będzie na styk, no ale aby tylko wjechać na trackstop, no a później to już mogę jechać te 5 na godzinę, ale mi się wydaje, że nawet uda mi się zaparkować. No i tak właśnie już od 4-5 godzin liczę, czy mi wyjdzie, bo wychodziło na styk, ale właśnie tym faktem, że tutaj jest płasko, że nie było żadnego zwolnienia, to te 3-4 mile więcej na godzinę, więcej niż 60, właśnie wyłuskały mi te 4 minuty, że mogę zjechać z autostrady, bo tak to stanął wcześniej, no. Mi zależy, żeby tam zjechać, bo to jest Lows, bo się będę mógł wykąpać i tak dalej. Mogłem stanąć wcześniej na pilocie, ale no jest po prostu taka okazja, że jest, że się powinno udać i się uda. No to czemu nie, tak? Czemu nie? No i oczywiście trzeba też nadzorować ruch na drodze, bo coś się stanie, jak już ostatni track stop, na którym mogłem stanąć, był jakieś 10 minut do tyłu, także to był ten odcinek, w którym musiałem podjąć decyzję, czy staję tam, czy jadę tu. No, dobrze, 12 minut jazdy jeszcze i 20 sekund, a ja za 8 minut zjadę z autostrady. 7,5. Nieźle. Nawet wyszło lepiej niż myślałem, bo ja obliczałem, że wyjdzie 4 minuty, 3-4 minuty, a mi wychodzi 6 minut, a trackstop jest przy samej drodze, także ja zawsze tak ciut ostrożnie liczę, no ale mówię, no już takie małe szczegóły nie mają istoty. Gorzej jakbym miał minutę, żeby zjechać i zaparkować. Znaczy zaparkować to nie, bo zaparkować można powolutku, tylko żeby się wgramolić na teren trackstopu, tak? Tutaj na luzie. Tak na styk do minuty się raczej nie będzie jeździło, ale teraz kwestia, czy tu jest miejsce. No nie no, miejsce w sobotę powinno być. Cały czas patrzyłem, czy jest.
tej nawigacji i raczej nie sądzę, że się natnę, bo jak się natnę, to dramat. Nie, są miejsca. Pełno miejsc. Jeszcze kwestia znalezienia jakiegoś fajnego dla mnie i już. Cztery minuty. Mamy sobie z tyłu, staniemy, bo tutaj wszyscy rempolą, bo jest duży humid, duża wilgotność. Mamy sobie tutaj, staniemy, wszystko elegancko ogarnęliśmy. Jeszcze mam 4 minuty, żeby zaparkować. Proszę, 3 minuty jazdy. Dzisiaj ujechałem 10 godzin 57 minut i robimy off duty. Safe. I teraz, proszę Państwa, muszę stanąć na 10 godzin, czyli dzisiaj jest 5 po południu, 5:30, teoretycznie o 3 nad ranem mógłbym ruszać, a do celu mam tylko 550 km, także o 8 już bym mógł tam być. No spokojnie sobie wyjadę, nie wiem, o której sobie wyjadę. Wyjadę sobie powiedzmy 5 nad ranem, 6 nad ranem, kawka, śniadanko i dojadę o 10, 11. Elegancko. Obiad i później rower i plaża i do wieczora. Snucie się i kontemplowanie. Ja uwielbiam szum fal. To jest to. Dobra. Tak się zakończył mój dzień jazdy na dzisiaj. Drugi dzień. Zaznaczam, mogłem wyjechać w piątek wieczorem. To bym w pierwszy dzień ujechał 500 km i później sobota, niedziela bym dojechał na sam koniec. Ale tak jak zrobiłem, jest lepiej w sensie takim, że nie muszę szukać parkingu, nie muszę się denerwować i spędzę czas nad wodą zamiast w zgiełku w Montrealu. Co ja w piątek i tak bym zrobił? Bym się szykował w trasę. Dobra, już nie gadam. Kończę. Do jutra. Pusta droga w niedzielę. To normalka. Dobrze, że nie ma zakazów, tak jak w Europie. Przecież pamiętam, jak w Europie stałem na zakazie pewnego dnia w niedzielę. Autostrada była tak samo pusta, tylko duże nie mogło jechać. To było dopiero beznadziejne. Mamy i Florydę. Za 2 mile dokładnie. Pogoda jest dość fajna. W prognozie były niby opady, niby burze, no ale tak na Florydzie jest, że jest ładna pogoda i przychodzą takie tropikalne ulewy, które trwają 5-10 minut i później znowu jest ładna pogoda. Chociaż z zachodu idzie
konkretny system meteorologiczny, ale to dopiero tutaj dojdzie za 2-3 dni i on bardziej będzie miał wpływ na północ. Florydę może ominie, ale ja tylko chcę mieć dzisiaj ładny dzień. Jutro mam w nosie, bo jutro pracuję. Znaczy dzisiaj też, ale dzisiaj mam wolne. No, już się zagubiłem. Dobrze. Jest 7:30. W pół do 8. Jest już 20 stopni. Sądzę, że będzie jeszcze cieplej i myślę, że dzień mi się dzisiaj uda. Za 4 godziny dojadę na miejsce. Najpierw podjadę pod firmę, zobaczyć jak tam wygląda parking. Ja widziałem w Google'ach, że no jest miejsce przed bramą, tak ta pani powiedziała. W sumie wszystko mam, co potrzebuję do życia. Jedzenie, wodę, żeby się umyć, no tylko tam nie będzie ani kibelka, ani nic. A truck stop jest dosłownie 2 mile od. No ale to jest właśnie ta różnica papierowej książki, a elektronicznej książki, no. Że jak ja będę stał na truck stopie i pojadę rozładować o godzinie, nie wiem, 7:30, no to w ten sam dzień o 9:30 już muszę skończyć pracę. A na książce papierowej to bym mógł sobie spokojnie podjechać i zacząć dzień, kiedy chcę. No mniejsza z tym. A jeżeli chcę to zrobić właśnie w książce elektronicznej, to muszę stać jak ten oszołom pod firmą, bez prysznica, bez ubikacji, bez niczego. Więc sądzę, że chyba pojadę na truck stop. Znaczy najpierw zobaczę jaka jest sytuacja, tak? Bo przecież mam rower i mogę na ten truck stop zawsze sobie pojechać. Tak jeszcze muszę tankować jakieś 200 litrów paliwa, bo już mam mało. Jesteśmy na Florydzie. Teraz będzie standardowo agriculture. Sprawdzam co mam. A ja mam Pitmos. Dokument przewozowy mam w razie czego przygotowany. Później będzie waga i ten. O czym to ja mówiłem? Aha, no że muszę zalać trochę paliwa, bo muszę zjechać. Mam mało tego paliwa, ale nie chcę zatankować za dużo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w razie jakbym załadował, żeby nie był przeciążony albo ten. Więc zatankuję tylko 50 galonów, jakieś 200 litrów. A później, jak się zważy po załadunku, będę wiedział, czy mogę lać do pełna, czy nie. Taki jest plan na dziś. No i oczywiście ocean. Ostatni raz na Florydzie byłem albo jeszcze dalej. Jak nie miałem jeszcze roweru. Mówię wam, ten rower naprawdę daje dużo więcej swobody. Zapach wilgoci. Ciekawe jak to jest z tym tripasem, jak się na wagę jedzie, czy też na pierwszą ściągają, czy puszczają. Wiem, że z reguły jak wcześniej nie miałem tripasa na tą szybę, to na pierwszą wagę zawsze mi ściągało, a później mogłem jechać na bypassa. Pitmos. Have a good day. To jedziemy. O, zaskoczył mi ten głupi wiatrak. Waga na Florydzie zawsze jest otwarta. Ja jeszcze nie widziałem, żeby waga była zamknięta na Florydzie. Przynajmniej na tych głównych autostradach. Gdzieś tam może na bocznych drogach. Może tak. I ciekawe, czy mnie ściągnie, czy mi pozwoli na pripasie przejechać. Ja jestem pewny, że mi ściągnie. Z tym pripasem, jak jest zielone światło, jedziemy. Jak jest czerwone, zjeżdżamy na bok. Jak nie ma nic, zjeżdżamy na bok. Zielone światło, puściło mnie, jadę do przodu.
pogoda się zrobiła fajniejsza, chociaż strasznie wieje. No i jeszcze jest ryzyko, że będzie padało, tam widzę chmury. Ale myślę, że jak przeczekam godzinkę, dwie, to będzie dobrze. Będzie dobrze. Na trackstopie pełno miejsca. Ja zatankuję paliwo. I tak myślę, zostawię traka na trackstopie i przejadę się rowerkiem pod tego klienta, bo to jest dosłownie 2 km stąd. I może stwierdzę wtedy, czy może tam stać, czy nie. No turn on red. Ok. Dobrze. Pierwsze co, to muszę zatankować paliwo, bo jestem prawie na zerze. I zaleję tylko tak 60-70 galonów. A później będziemy myśleć, co dalej. Zjemy, wyciągniemy rower, no i jedziemy nad ocean. Co by nie było. Co by nie było. Zaleję ciągnik oraz chłodnię do pełna. I teraz co jest fajne, już Wam o tym mówiłem, ale jeszcze tego nie pokazywałem, mogę uruchomić dystrybutor paliwa z telefonu, będąc już na pompie. Tylko najpierw wpiszę, że tankuję. I widzicie, zostało mi 42 godziny on duty fuel. 42 godziny czasu pracy, czyli wykorzystałem mniej niż połowę, bo to jest 70 godzin razem, nie? I na Florydę się jedzie i wraca się bez resetu. Tylko jak się jedzie tam, czasami za Miami się robi załadunki tam na dole, to może czasami być problem i trzeba uważać na godziny, żeby za dużo nie zostawiać na tankowaniu, za dużo na załadunkach, bo z Montrealu no tutaj się jedzie tak 2500, 2600, 2700 km czasami i cykl pracy 70 godzin na pół to jest 35, nie? Czyli ja wykorzystałem teraz jakieś... Ile wykorzystałem? Niecałe 30 godzin, to jest ok, bo mi zostaje 41-42 do powrotu. I teraz w zależności, gdzie my wyjdą po załadunek, wyślą po załadunek, no to musiałbym uważać, ale raczej na Florydzie nie ma problemu. Dobra, tankujemy, iPay. On mi się najpierw spyta, żebym potwierdził lokację, miejsce, gdzie jestem. Czy jestem na pewno Fort Pierce? Tak. Wcześniej wpisałem numer karty. Start. No i teraz wpisuję te informacje, które normalnie na pompie wpisywał. Numer pompy 21 i to jest, na Lowsie jest tak, że muszę być na pompie, a w aplikacji Flying J i Pilota nie muszę być. Mogę stać w kolejce, wszystko wpisać i oni mi dają kod, który wpisuję na karcie. To jest ta różnica. No i dalej to już to samo, co bym robił na pompie. Numer traka, numer naczepy, PO number nie, trailer number TK 8265, diesel i reefer. Next. Teraz mi się spyta o driver ID, oczywiście, którego Wam nie pokażę, chociaż to i tak nie ma znaczenia. Byście musieli mieć kartę. Driver ID. Licznik, to jest właśnie fajnie, że ja licznik sobie mogę wpisać będąc w traku. 128 3708. Next. Pompa numer 21 jest prawie gotowa. Jak teraz nacisnę, to wtedy ona będzie uruchomiona i będę mógł tankować. I już. Ale wieje. Ale wieje. Jak widzicie, jest gotowe. Technologia. Technologia. Dobra, teraz jeszcze znaleźć jakieś miejsce. Już. A miejsce jest do wyboru, do koloru. Sobie staniemy tak, żeby mieć miejsce na rower i na wszystko i w ogóle.
Znaczy na wyciąganie roweru. Dobra. Jem, przebieram się i akcja.